Witam wszystkich. Tematem dzisiejszej lekcji jest doświadczalne potwierdzenie prawa powszechnego ciążenia. To dość lekcja, wydaje mi się, że będzie krótka, troszeczkę tam waszej pracy będzie, ale to nie jest tak skomplikowane jak te zadanie, co wcześniej robiliście z równią pochyłą. Tak myślałem, czy najpierw pokazać to doświadczenie na ekranie, czy najpierw instrukcje. Zresztą wy możecie, będą dwa odrębne filmy i możecie w dowolnej kolejności oglądać tak, żeby to stanowiło jakiś sens. Być może lepiej będzie oglądać najpierw to co ja powiem, gdy będzie kamera na ekran skierowana, to w tym odrębnym filmie, a potem dopiero to, ale zaczynam nagrywać od tego co jest na karetkach, od schematu, który macie wykonać. Więc będziecie obserwowali pewne doświadczenie i tam będą dwa ciała o różnych masach, znajdujące się w różnych odległościach od siebie, znaczy te odległości będziemy mogli zmieniać i będziecie mogli z ekranu odczytać odległość, jakie są środki mas tych dwóch ciał, i również będziecie mogli, i te odległości zapiszecie w tym miejscu. Tak. I te odległości będą zmieniały się o 1 metr, czy tu będzie najpierw 1 metr, 2 metry, 3 metry, 4, 5 metrów, 6 metrów, 7, 8 do 9 metrów aż. I będziecie mogli dla każdej z tych odległości, czyli będzie 1, 2 aż do 9, będziecie mogli odczytać z ekranu, tam będzie nawet ta siła podawana w formie liczbowej po prostu, odczytać wartości sił grawitacji, jakimi działają te dwa ciała na siebie, czyli 9 wartości tych sił odczytacie, ale tylko tam będzie pewien problem, bo jak te siły będą się wyświetlały wam dla tych konkretnych odległości, to ten wykładnik będzie 10 do minus 7, ale też będzie również 10 do minus 6, czyli też większy, więc tam gdzie się pojawi ten wykładnik 10 do minus 6, to musicie tamtą liczbę tak zamienić, żeby wyrazić ją jako pewna wartość razy 10 do minus 7. Czyli ponieważ tu wszystkie te liczby, które tu się pojawią, będą pozbawione tego wyrażenia 10 do minus 7, bo ono jest już w tym miejscu. Czyli jak tam się pojawi 10 z innym wykładnikiem, to musicie najpierw tamtą liczbę zamienić tak, żeby był wykładnik, przysunąć przecinek tak, żeby był wykładnik 10 do minus 7 i tu wstawić to, co przed tymi wyrażeniami 10 do minus 7 stoi w tym miejscu. 9 tych wartości, więc tylko tyle trzeba będzie, taka wasza będzie praca. No i druga część to narysujecie wykres. Ta tabelka jest potrzebna po to, żeby narysować wykres zależności siły grawitacji od odległości między ciałami, bo nie będziemy zmieniać mas tych dwóch ciał, tylko będziemy zmieniać odległość środków masy tych dwóch ciał. Więc zobaczymy, jak ta siła grawitacji zmienia się z odległością przy stałych masach ciał, które działają na siebie siłami grawitacji. Nie dość łatwy. Więc jedyny problem to jest zamiana tych wartości, przesuwanie przecinka praktycznie, tak żeby to 10 do minus 7 było. No i teraz na osi pionowej będzie ta siła, trzeba dobrać odpowiednią skalę, żeby ten wykres nie był jakiś taki zbyt wąski. Oczywiście ja tu troszkę mało miejsca miałem, dlatego więc tu skróciłem tą oś, więc proszę dość duży wykres, żeby właśnie bo jakość tego wykresu może być sprawdzana i jak będzie byle jaki, będą słabsze oceny, a może i negatywne. A na osi poziomej będzie w metrach wyrażamy, właśnie tu w 10 do minus 7 newtona będą siły, czyli tu tylko będą te liczby, na tej osi będą te liczby, które tu się pojawiają, bo ten dziesiątka z wykładnikiem będzie już jest tu znaczy w jednostkach, z jednostkami powiązana. A na osi poziomej będzie odległość między środków masy tych dwóch kul jednorodnych w metrach wyrażana i tam będzie 1, 2, 3 aż do 9. Więc to jest pierwsze polecenie.
No i drugie polecenie, czy w punkcie trzecim, wypełnij tabelkę, odczytując masy i siłę grawitacji z filmu. No i tu spójrzmy na tabelkę. Masa w kilogramach i to widać, że ta masa będzie ulegała zmianie i to masa tylko jednego z tych ciał będzie ulegała zmianie. Masa drugiego się nie zmieni. I wtedy, jak zmienimy masę jednego z tych ciał, będzie można odczytać wartości sił grawitacji, jakimi te dwa ciała na siebie działają. Ale tu zauważmy, że jest właśnie teraz 10, nie wiem czy to jest wydarzenie, 10 do minus 8 Newtona. I te najmniejsze wartości tych sił będą wyrażone będzie liczba razy 10 do minus 8, ale będą też większe wartości. Tam będzie 10 do minus 7, nawet 10 do minus 6 chyba też się pojawi, więc trzeba będzie zamienić te wyrażenia, gdzie jest inny tu wykładnik, tak żeby był wykładnik tam 10 do minus 8 również i dopiero tu wpisać te liczby, które stoją przed tą dziesiątką z takim wykładnikiem. Więc też, czyli tam to macie problem jedynie z przesuwaniem przecinka, tak żeby wszystkie te wyrażenia wyrażały się jako liczba razy 10 do minus 8 Newtona, tak? No i w te liczby tu wstawicie tylko to co stoi przed tym wyrażeniem i tak samo, no, tu jest jeszcze druga kartka, na drugiej kartce zrobicie wykres, czy narysuj wykres zależności, no może złożę tak, żeby to nie wystawało, narysuj wykres zależności siły grawitacji od masy. Znaczy to masa od masy jednego ciała, masy jednego z tych dwóch ciał. Czyli na osi pionowej będzie siła grawitacji i też to wyrażenie 10 do minus 8 połączymy już z jednostką, więc tu tylko będą te liczby odłożone, które stoją przed tą dziesiątką z tym wykładnikiem, tak? Czyli to jest to, co będzie, te liczby, które będą w tych miejscach tabelki. To one się tu pojawią. A na osi poziomej mamy masę tego ciała i to będzie właśnie, nawet Wam podałem te masy, zaczniemy od 10 kg, to będzie 50 i co 50 będziemy zwiększali. Bo tam, o ile pamiętam, że chyba nie da się chyba zmniejszyć do zera, chociaż może i się da, ale chyba się nie dało, dlatego od dziesiątki zaczynamy. I potem 50 i co 50 aż do 400, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, też 9 wartości sił musimy odczytać dla takiej masy tego jednego z tych ciał. No i tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. Ja muszę to już ten filmik zakończyć i przejdę do komputera i tam będzie dalsza część instrukcji i zobaczycie, co tam się dzieje. Także dziękuję chwilowo i za chwilę będzie nowy filmik jeszcze. No witam ponownie. Więc tu widzicie przed sobą dwie kule, tu jedna i tu druga, tu masie M1, M2, masa pierwszej tu mamy 320 kg, masa drugiej 400 kg, ale w tym pierwszym punkcie masy te nie będą się zmieniały, jedynie co będziemy robili, będziemy zmieniać odległość między tymi ciałami. Będę przesuwał to ciało o masie M2, to aż do 9 będzie. I będę zatrzymywał tylko, gdy środek masy tego drugiego ciała, czyli ten punkt, będzie na jedynce, na dwójce, trójce, aż do 9. A tu zobaczcie na górze, nawet w tym momencie macie na górze wartość siły. Tu siła, jaką M1, ciało masie M1 działa na ciało M2 i tu jest ta siła, którą ciało drugie działa na pierwsze. No to, jak zgodnie z trzecią zasadą dynamiki te siły są identyczne, więc tylko na jedną wystarczy spojrzeć, tak? I właśnie spójrzcie na te wykładniki. Tu jest wykładnik 10 do minus 6, a jak przesuwam dalej, to zobaczmy, co się stanie z tym wykładnikiem. O, już mamy 10 do minus 7. To jest mniejsza wartość, tak? Czyli i aż do końca, przy
9 metrach jest nadal 10 do minus 7, czyli jak te wartości, które jeszcze moment przesunę, te siły teraz rosną, bo coraz bliżej, tu już jest 10 do minus 6, czy trzeba będzie tą liczbę zamienić, żeby tu było 10 do minus 6, 10 do minus 7, czyli trzeba przesunąć po prostu tu przecinek i dopiero do tabelki wstawić tą liczbę, która stoi przed 10 do minus 7 newtona. No i w takim razie jeszcze szybciutko zaczynajmy, bo już ja muszę jeszcze pójść spać o jakiejś godzinie rozsądnej, a jest 2:45 teraz. Więc zaczynamy. W tej chwili jest odległość między środkami masy, czyli między tymi punktami jest 1 metr. No i odczytujecie tu na górze wartość siły, ale mówię, że wpisujecie do tabelki, tej pierwszej tabelki, nie tą liczbę, która tu jest, tylko najpierw przesuwacie przecinek tak, żeby tu było 10 do minus 7 i dopiero wtedy wpisujecie tą liczbę, która będzie tu stała na początku. To już macie. Teraz przesuwamy, zwiększamy odległość między tymi ciałami do 2 metrów. Już jest. I macie tu na górze siłę. Nadal jest 10 do minus 6, więc trzeba będzie przecinek przesunąć i to, co stoi przed 10 do minus 7 do tabelki. I dalej już nie czekamy. Trzecia. 3 metry odległość. Macie tu na górze wartość. Już jest 10 do minus 7, więc wystarczy tą liczbę wstawić do tabelki. Idziemy dalej. Teraz odległość 4 metry. Siła się widzimy, że zmniejsza. No tu jest 4 metry. Macie wartość siły. 10 do minus 7 już tu jest, więc wystarczy tą liczbę wstawić do tabelki. Piąta. 5 metrów odległości między nimi. Tu macie siłę. Czy tylko tą liczbę do tabelki. 6 metrów odległości. Macie siłę. Też 10 do minus 7, więc nie ma problemu. 7 metrów. Tu jest wartość siły. 8 metrów. Wartość siły macie. I 9 metrów. I wartość siły. To jest ta pierwsza tabelka, potem wykres zrobicie. A teraz ustalimy odległość między tymi ciałami. Na przykład niech będzie 6 metrów. 6 metrów. I będziemy tą masę zmieniać właśnie od 10 kg. Właśnie, bo dalej już nie można zmniejszyć, dlatego tam mamy od 10. No i odczytujecie dla masy tego pierwszego ciała równej 10 kg. Tu macie wartość tej siły, ale uwaga, ja może będę przesuwał aż do 300. Jak zobaczę do ilu, to będzie 300. No, aż do 400 macie, tak, do 400 kg. Więc ja przesunę do 400 kg. Moment, zobaczymy, jaki wykładnik tam będzie. Przy 400 kg jest 10 do minus 7. I to jest ta najmniejsza siła. A teraz zobaczmy tu. 10 do minus 7, czy jeszcze dalej. 10 do minus 7, tak. Dobrze, a tu było tu było 10 do minus 9. Tak, to już nawet tam trzeba będzie w tabelce chyba tą 10 do minus 9 zmienić. Znaczy tak, żeby wszystkie te znaczy w tej drugiej części, w drugiej linijce pewnie zmienicie tam na 10 do minus 9 zamiast 10 do minus 8, tak jak było. No i sprawdzamy to. Dla 10 kg siła ma wartość taką. Dla 50 kg ma wartość taką. I teraz co 50 będziemy zwiększać. Do 400 aż. Przy 100 kg tu macie wartość siły. 150 zaraz będziemy mieli. No, uwaga, trafię, jest 150, tu wartość siły. Teraz 200.
jest. Tu wartość macie. 250. Tu wartość siły. 300 zaraz będzie. To jest 300. Wartość siły jest na górze. 350. Wartość siły. I 400 kg wartość siły. Znaczy, muszę pokazać chyba w tabelce. Czy to widać, że w tym miejscu jest 10, przepraszam, teraz będzie. Tu jest 10 do minus 8, przepraszam, tu niżej, to jest 10 do minus 8, no ale prawdopodobnie trzeba będzie albo trzeba będzie pominąć, no chyba tak zrobimy jednak, że było tak jak przy tej instrukcji w tabelce podanej wcześniej. No, uwaga, że pominiecie to 10, znaczy 10 kg, czyli ten pomiar dla 10 kg pominiecie i tylko zaczniecie od 50, czyli jak będzie 50, 100 i wtedy będzie 10 do minus 8, tak jak w tabelce, czyli umawiamy się w takim razie, czyli że ten pierwszy wyraz dla 10 kg to pomijacie i zaczynacie od 50 kg, potem będzie 100, 150 aż do 400, czyli 8 pomiarów, tak? No i tyle, jeżeli chodzi o tą instrukcję. Czy odczytujecie wartości, wpisujecie do tabelki, przesuwacie przecinek tak, żeby tam przy sile, przy jednostce był ten sam wykładnik i tylko same te liczby wpisujecie, które są przed tym 10 do minus 7 czy minus 8, zależy jak tam wybierzecie. I rysujecie wykres w zależności najpierw siły od odległości między środkami mas tych dwóch ciał, a potem wykres w zależności siły grawitacji od masy jednego z tych dwóch ciał, którą tu zmienialiśmy w tym drugim przypadku. No i tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Nie jest ona trudna, ale proszę te wykresy wykonać tak jakoś porządnie, a nie jak pracowałem, tak? Także dziękuję i to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję. Do usłyszenia, do zobaczenia.